Witam Was i zapraszam do obejrzenia pierwszego filmu w 2023 roku. Wiem, że mamy już końcówkę stycznia i dawno nic od nas się nie pojawiło, ale zmotywowany przez wielu twórców, przez Johna Torpa, jego brata, zmotywowany przez wielu polskich youtuberów, postanowiłem wyznaczyć sobie taki bardzo, wydaje mi się, na chwilę obecną łatwy cel do osiągnięcia. W tym roku chciałbym nagrać 20 filmów na YouTube'a. Wiem, że nie jest to jakaś liczba ogromna, nie jest to jakaś liczba porażająca względem tego, co tworzą właśnie na tej platformie inni twórcy, ale chciałbym sobie postawić taki cel, który jestem w stanie zrealizować. Nie wyznaczam sobie setki filmów, więc dzisiaj jest to pierwszy film. Może w komentarzach napiszecie mi, co chcielibyście, żebym nagrał, o czym chcielibyście, żebym ja opowiedział, czy może żeby Sylwia opowiedziała, bo wypadliśmy z tego rytmu i mam nadzieję, że wrócimy. Teraz tak trochę wyjaśnię, dlaczego nas nie było i dlaczego po prostu nie nagrywaliśmy tutaj, bo na Instagramie cały czas macie z nami kontakt. Oczywiście na Instagrama serdecznie zapraszam. Czy to na mojego, czy na Instagrama Sylwii. Wszystkie oczywiście linki będą w opisie filmu, jak zwykle. Więc tak, w grudniu nas po prostu nie było, bo rodzinnie spędzaliśmy czas z najbliższymi, spędzaliśmy czas z moim rodzeństwem, z ukochanym siostrzeńcem. Odwiedziła nas także w Norwegii mama, więc to był czas poświęcony rodzinnie. Na YouTube'a nie pokazywaliśmy, bo część rodziny nie chce się pokazywać, co jest jak najbardziej dla nas zrozumiałe. Święta były spędzone w Norwegii, było cudownie, fajnie, rodzinnie, było smacznie, było sycie, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. W międzyczasie zmieniliśmy trochę nasz sprzęt. Ja zmieniłem akurat platformę, na której montuję. Zmieniliśmy także kilka urządzeń elektronicznych. Cały czas uczę się tego nowego systemu. Uczę się pracy na MacBooku, tak, bo stałem się, jak to niektórzy mówią, sadownikiem. Jestem teraz użytkownikiem produktów firmy Apple, więc MacBook jest takim czymś, co cały czas odkrywam. Kupiłem bardzo mocną jednostkę. Jeżeli będziecie chcieli o tym urządzeniu po prostu coś się ode mnie dowiedzieć, albo piszcie w komentarzu, albo napiszcie, że może chcielibyście taki film, żebym nagrał. Jestem właśnie cały czas na etapie uczenia się nowego systemu macOS. W międzyczasie, jak ja kupiłem MacBooka, to wyszedł jeszcze nowszy MacBook, więc może film z porównaniem tych dwóch urządzeń. Dlaczego nie poczekałem na wersję z procesorem M2, tylko kupiłem wersję M1. Jeżeli jesteście zainteresowani, jesteście jakimiś geekami elektronicznymi, lubicie nowinki, lubicie posłuchać o sprzęcie, albo może sami kupiliście taki sprzęt, albo właśnie czekaliście na wersję, która wyszła dosłownie 2 czy 3 dni temu, napiszcie w komentarzu, ja chętnie się wdam w taką dyskusję, bo elektronika, filmowanie to jest coś, co jest tak jakby w dziedzinie moich zainteresowań i chciałbym na ten kanał cały czas coraz więcej tego typu informacji i filmów wprowadzać. Oczywiście kolejnym powodem, dla którego mnie tutaj nie było, było to, że musieliśmy cały backup wszystkich naszych urządzeń zrobić. Mieliśmy tych danych bardzo dużo. Wszystkie moje nagrania, wszystkie surówki, materiały, które gdziekolwiek kiedyś stworzyłem, czy stworzone materiały poza YouTube'a, musiałem zbackupować. Wszystkie backupy zajęły mi dokładnie równo 4 doby. Więc tych materiałów było naprawdę bardzo dużo. Musiałem wszystkie dyski sformatować pod odpowiedni format plików. Wiem, że nie jest to wytłumaczenie. Wiem, że dla Was, widzów, może nie mieć to znaczenia. Dla mnie to miało bardzo duże znaczenie, bo filmy, które tutaj tworzymy, które znajdują się tam na tych różnych dyskach, które mam w rogu biurka, są dla mnie bardzo istotne, bo jest to historia, cała nasza historia YouTube'a, cała historia życia związana z fotografiami i tak dalej. Jest to pamiątka po prostu. Jeżeli kiedykolwiek coś się z tym kanałem stanie, tam na tych różnych dyskach jest po prostu
nasza historia. Nie chciałbym tego nigdy stracić, dlatego tak bardzo podszedłem do backupowania tego wszystkiego, tak bardzo poważnie się za to zabrałem. Jeżeli chcielibyście właśnie także dowiedzieć się, jak podchodzę do tego, jak wygląda backup u nas, jak korzystamy z Time Machine, w ogóle ile backupów danej kopii tworzę, na ilu dyskach to mam wszystko, to także chętnie wdam się w dyskusję, może nauczę się czegoś także od Was, więc piszcie mi, jak Wy backupujecie swoje dane, jak przechowujecie swoje magazyny danych, bo podobno ludzie dzielą się na osoby, które nie robią backupu i na osoby, które jeszcze nie robią backupu, a na osoby, które będą robiły backup, więc no bo wiadomo, do pierwszej awarii ja bardzo poważnie wziąłem się za backupowanie, gdy spaliła mi się po prostu w tym aparacie, w którym teraz nagrywam, karta pamięci i na szczęście miałem drugą kartę, na której była 1:1 kopia, ale od tamtej pory wszystko kopiuję razy 2, ale o tym może w kolejnym filmie. I chciałbym tak nadmienić, że rok 2023 będzie rokiem kawy, a to już wiecie mniej więcej z relacji na Instagramie, z tego co tam Sylwia wam opowiadała, bo dostała kawiarkę, automat do kawy, maszynę do kawy. Niekoniecznie Sylwia była osobą, która kawę uwielbiała, ale cały czas to zmieniamy, bo Sylwia była herbaciarą, teraz mam nadzieję, że będzie kawiarą. Trzepiemy kawę, uczymy się, próbujemy najnowszych jakichś tam programów w tej maszynie i to tyle z ciekawości. Nie wiem, co mogę wam więcej opowiedzieć, bo w sumie nic większego się nie wydarzyło. Cieszymy się rodzinnym życiem, spędzamy czas na wypoczynku, na spacerach, czas z najbliższymi. Na YouTube'a póki co nie pojawia się nic nowego. Mam nadzieję, że zmotywujecie nas. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Często już takie filmy zdarzają, że się tłumaczymy. Ale no tak wygląda życie. No, YouTube nie jest naszym głównym źródłem utrzymania. Utrzymujemy się z pracy zawodowej jako sprzedawcy. Jeżeli jesteś nowy lub nowa na tym kanale, to zapraszamy do oglądania kolejnych filmów. Jeżeli jesteś naszym stałym widzem, to napisz nam coś miłego w komentarzu. Rozruszajmy to trochę. Może ja się rozruszam, bo mówienie do kamery nie jest ostatnio dla mnie lekkie. Wolę stać z drugiej strony urządzenia. Dzięki, że dotrwałeś do tego momentu. Pozdrawiam Cię i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hejka!